Goedendag, dzień dobry. Jestem Reinier de Graaf z Holandii. Jestem pianistą, gram też na organach, dyryguję, komponuję. I chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić do mojego świata muzycznego i coś opowiadać o tym, jak można grać na pianinie, improwizować, akompaniować. Dla tych, którzy już trochę gracie i chcielibyście rozwijać, znacie już trochę akordów, ale chcielibyście Holender, chcielibyście to trochę rozbudować i więcej dodać, ale nie wiecie jak. To zapraszam, a najpierw człowieczka. No więc, dzień dobry. Bardzo chciałbym Wam tutaj zaprosić do mojego pianina i do muzyki, którą ja gram. Staram się grać, wymyśleć, ale też jak jest piosenka, która już istnieje, ktoś już wymyślał, jak można to akompaniować. Jedna rzecz, co na samym początku chciałbym powiedzieć, to jest to, że warto współpracować z tym, co sama muzyka nam daje. Często chcemy coś sam wymyśleć, robić ciekawe rzeczy, co jest bardzo fajne. Fajnie w ogóle grać ciekawie, ale żeby grać ciekawie, też dobrze najpierw zobaczyć, co jest dobre. Zacząć od coś małego i to rozbudować. Jedna ważna rzecz, co właśnie w tym odcinku chciałbym powiedzieć, to jest, co nam daje dźwięk. Jeśli gramy, możemy grać bardzo dużo dźwięków naraz, czasami jest to bardzo fajnie, ale czasami można też posłuchać na jeden dźwięk. I teraz jest tak, że ludzie zauważyli, że jak się gra jeden dźwięk, to w naturze nie jest tylko ten jeden dźwięk, ale właśnie jest o wiele więcej dźwięków, które się nazywają alikwoty. Bardzo ładne te alikwoty, jeśli dobrze skorzystamy ich. Co to jest? Jeśli ja gram jeden dźwięk, to normalne ucho człowieka słyszy właśnie ten jeden dźwięk, to jest akurat F albo Fa. Ale w naturze wstępują inne dźwięki, które ładnie pasują do tego dźwięku i może nie dobrze słyszymy, ale jeśli dobrze słuchamy, jeśli mamy trenowane ucho, to można słyszeć inny dźwięk, na przykład ten. Ten dźwięk znajduje się też w tym dźwięku. Możemy spróbować to usłyszeć. Ja tutaj słyszę to trochę. Jest taki sposób na pianinie, na akustycznym pianinie, a akurat na moje cyfrowym też. Jeśli naciskam bardzo powoli, uważnie ten dźwięk, tak powoli, że nic nie słychać, a jednocześnie bardzo mocno uderzę tutaj ten dźwięk, to struny w akustycznym pianinie tego dźwięku też zaczynają grać i też dają dźwięku. I właśnie słychać też ten dźwięk. Co nam to mówi? Właśnie, że grając ten dźwięk, bardzo ładnie do tego dźwięku też pasuje ten dźwięk. Jest jeszcze kolejny dźwięk, to jest na przykład ten, który wstępuje w tych tak zwanych alikwotach i dalszy i tak dalej. Teraz z tych dźwięków stworzyły się akordy. Akordy to jest trójdźwięk, co najmniej 3 dźwięki, ale mogą być też więcej, które zostały stworzone właśnie z tych alikwotów. Na przykład teraz grałam F-dur, to jest F, A i C. Ale teraz jaki jest problem, jak my gramy akordy, to często właśnie gramy taki akord. I tak to brzmi. Nie jest źle, ale co by było, gdybyśmy grali te dźwięki w takiej kolejności, tak jak natura nam daje, czyli zamiast tak, ten A, ten C, położyłbym na inne C i inne A, które natura właśnie nam podaje i wtedy brzmi to tak. Moim zdaniem jest to bardzo taki bogatszy dźwięk, o wiele taki większy, tak daje przestrzeń. I właśnie to może być
dobry, żeby to skorzystać, kiedy gramy piosenkę. Powiedzmy, są 3 akordy, A-moll, G-dur i F-dur. Jeśli te 3 akordy gram w taki sposób, to jakoś bardziej zapraszają do światu tej melodii, tej muzyki i można o wiele więcej pokazać. Nie trzeba głośno grać, nie trzeba szybko grać, nie trzeba dużo grać. Można grać 3 dźwięki naraz w kolejności, tak jak wstępuje to w tych nutach w naturze. Kolejny akord i kolejny akord. I to daje dużo bogactwo. Wstępuje to w różnych piosenkach, pianiści używają to. Jest taka piosenka O Come to the Altar. Zaczyna się tak. Gdybym grał te akordy z tej piosenki po prostu tak w najprostszy sposób, to by brzmiało tak. I tak dalej. Ale robili to tak jak to jest w naturze. Najpierw pierwszy dźwięk, potem kwinta i wyżej jest tercja i brzmi to tak. Następny akord i to daje dużo bogactwa. I polecam, kiedy gramy, i akurat pasuje to do takiego utworu, bo może czasami fajnie grać szybko i prosto, ale jak jest utwór taki bardziej bogaty, taki wolniejszy, to może warto na tym się skupić. Wracając do tych 3 akordów, których na początku grałem, można rozbudować taką improwizację po zakończeniu pieśni i na przykład robić coś takiego. Jest ta prima, jest kwinta, jest tercja i gram te akordy. Tutaj też prima, kwinta, tercja. Tutaj też prima, kwinta i tercja. A teraz robię coś takiego. Czyli ta tercja tutaj, tercja, trzeci dźwięk, nie gram tylko jako jeden dźwięk, ale też robię naokoło. I jeśli to się dalej rozbuduje, to można nawet zacząć grać tak. I tak dalej. Można to dalej rozbudować, albo mniej, albo więcej. I właśnie to jest taki pomysł, który ja mam na samym początku, jak można grać, jak można improwizować, żeby zacząć od tego, co natura nam daje i później dodać coś od siebie, może też w ogóle coś innego niż to, co natura nam daje, ale dobrze zacząć od tego, co jest. I potem, jeśli chcemy i świadomie to robimy, coś zmienić, albo dodać, albo ująć, ale zacząć od najprostsze, co jest bardzo ładny, taki bardzo ładny układ. Tyle na dzisiaj. Zapraszam na kolejne odcinki. Będą co 2 tygodnie będą kolejne odcinki, gdzie chcę więcej pokazać różne układy akordów, jak można grać do różnych piosenek i razem możemy szukać dobry sposób, żeby muzykować w rodzinie, w zespole, gdziekolwiek. Dziękuję bardzo. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, jeśli chcesz śledzić te lekcje. I jeśli tego nie robisz, możesz, ale może nie zauważysz, że będą nowe odcinki. Więc lepiej po prostu subskrybować. I jeśli jest taki dzwoneczek, na który można klikać. W ogóle, jeśli chodzi o dzwoneczkach, to dzwony, taki kościelny, dają bardzo ładne alikwoty, o czym mówiliśmy wcześniej.
Więc jeśli chcesz posłuchać tak w realu, co to jest alikwota, to idź do miasta, do starego miasta, najlepiej tam, gdzie są te duże, stare kościoła i słuchajcie, jak te dzwony dzwonią, jakie dźwięki się tam przenoszą przez całe miasto. Te niskie, wyższe, jeszcze niższe. Jest tyle tych dźwięków, nawet może być 50 dźwięków jednego dzwonu. Warto się na tym skupić.